Witam Was ponownie na moim kanale w nowym filmie. Dzisiaj będzie trochę wszystkiego, trochę karmienia, trochę dopuszczania. Zobaczycie z jakimi rezultatami, a także przedstawię trochę swojej hodowli. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodoba. Zapraszam do oglądania. Samicę postanowiłem kręcić z ręki, ponieważ tak będzie po prostu wygodniej niż przestawianie całych terrariów. Tutaj mam dorosłą samicę Brachypelma hamori. Próbowała kiedyś mi otworzyć tutaj te drzwiczki, więc mam zaklejone taśmą. Sobie teraz otworzę. Nie mam pojęcia, czy będzie chciała zjeść. Widzicie, siedzi sobie tam. Nie, niechętnie. Jeszcze jedno podejście. Nie, wycofała się. Ok, jej też to spryskamy wodą. Ona była dopuszczana jakiś czas temu. I czekam na kokon, jak widzicie tutaj. 2 razy próbowałem, 2 razy się udało. Spróbuję pewnie jeszcze raz i wypuszczę samca dalej. Ok, lecimy. Tutaj jest samica Nanduchromatus. Data, kiedy była dopuszczana i data, kiedy zobaczyłem kokon. Patrzcie, jaki wielki. Jest naprawdę ogromny. Tutaj dopuszczana samica Pterinochilus murinus usambara. Jej też dam spokój, bo widzę, że już się zabunkrowała. Tutaj jest Monocentropus balforii. Wczoraj przywiozłem samca, wpuściłem go i po prostu też daje jej spokój. Tu mam Chromatopelma ceaneopubescens. Trochę wysunę to terrarium, otworzę i za chwilę wracamy. Jak widzicie, pełno pajęczyny, samica jest tam z tyłu. Widać tyłek, ona będzie chyba przechodziła wylinkę. Dlatego może nie chcieć zjeść. Sięgam po drewnojada. O! Rzucę jej. Czy będzie zainteresowana? Nie. O, próbuje mi uciekać. Ja tego drewnojada muszę wyciągnąć. O, nawet się wyczesała. Wiecie co, ja tu widzę jakieś karaczany, więc po prostu ona pewnie nie będzie chciała zjeść, jeżeli tylko sobie na nią zerkniemy. Jest naprawdę duża. I samiec Ybyrapora diversipes. Jestem ciekawy, czy zje. No, maluchu. Nie, chyba nie będzie chciał zjeść. Tak czy inaczej ja mu zostawiam. Złapał! Piękna sprawa. Trochę nawodnić. I to w sumie tyle z karmienia. Gdybym nie kręcił, to tak naprawdę wrzucam karaczana i zamykam pojemnik. Ona znajduje się tutaj, ja już ją widzę. Pięknie złapała, gitarka. Kolejny nakarmiony, trochę podlać. I przechodzimy do następnego. A tutaj mój pierwszy pająk.
Jest to trochę ponadroczna Brachypelma hamori. Ciekawe, czy zje. Na początku miałem z nią dużo problemów, nie chciała jeść. Byłem bardzo zawiedziony. O! Ja jej po prostu zostawię. Ale ona powinna zjeść. Trochę czasu minęło, zanim zaczęła się wybarwiać. I wiecie co? Obawiam się, że jest to samczyk. Ale nieważne. Nic z nim nie będę robił, ponieważ mam do niego duży sentyment. Zostawię jej tego karaczana, zamknę. Ma nawet mokro, więc nie będę już nic podlewał. Tutaj Acanthoscuria geniculata. Taka już dość sporawa. Może uda się ją wywabić z gniazda. Pięknie, ale pensetę zostaw. No już jest dość dużych rozmiarów. O, chyba nie będzie chciała się nam pokazać, a szkoda. Mogłem dać od razu zbliżenie. Dobra, damy jej jeszcze jednego. Może będzie chciała. No, mała. Jeszcze jeden. Elegancko. Jakaś z siebie zadowolona. A i znowu nam pokaże tyłek. Tańczy. Super, patrzcie jaka jest. Naprawdę z siebie zadowolona. Pająki karmi raz w tygodniu, więc myślę, że każdy posiłek po prostu czekają na niego. Ok, to przechodzimy do następnego. Tutaj jest Hylobrachys sp Electric Blue. Widzicie, że ma zabunkrowane wszystkie wejścia. Jedno jest tu, więc nawet nie będę jej nic wrzucał. Myślałem, że już wcześniej przeszła wylinkę, ale to dziwne, że teraz się zabunkrowała. Ok, jej też trochę podleję. Pięknie zapajęczynowany pojemnik, macie całość. Zawsze tutaj sobie leję w ten róg. Dobra, i to chyba na tyle. Możemy przechodzić do następnego. Tutaj taka średniej wielkości Caribena wersji Color. Biedna trzykrotka, ale nie przywiązuję do tego uwagi za bardzo. Zobaczymy, czy będzie chciała zjeść. Ona siedzi tutaj za... No. Trzykrotka wam zasłoniła, ale złapała. Może przy drugiej Caribenie będzie lepiej widać. Ona zrobiła sobie wcześniej gniazdo u góry, ale to zaraz wam opowiem. I tyle widzieli pająka. Tutaj jest moja druga Caribena wersji Color. Trochę większa samiczka. Ona właśnie dała mi kokon w sierpniu. Później jej wyczyściłem to terrarium i zrobiła sobie sieć. Tak jak widać. O! Próbuje wyjść już. Pewnie będzie chciała zjeść. Na tym przeszła wylinkę. Dopuszczałem ją 14-11 i przeniosła się do tuby z powrotem. Słyszy, że coś się dzieje. Dobra, ja sięgnę sobie po drewnojada. Dobra, i wracamy. Zobaczymy, ile uda się z tego. Jest. Elegancko sobie złapała. I chowa się do gniazda. Jakie sobie wejście do tunelu robi Haploclastus devamata. Nie jestem pewny, czy dobrze wymówiłem nazwę, ale tak. Wymieniałem mu ostatnio torf, bo zauważyłem pleśnie, zrobiłem więcej dziurek, żeby to już się nie pojawiało. We wcześniejszym pojemniku miał te ścinki kory nałożone na to wejście. To wyglądało naprawdę super. Teraz nałożył tylko torf, ale mam nadzieję, że się to zmieni i że te ścinki zostaną przez niego użyte, a raczej przez nią, bo to mała samiczka. Jak widzicie, hodowanie dziury w torfie, koniec. Też ją niedawno karmiłem, chyba z 2 dni temu, więc nie będę jej nic wrzucał. I lecimy dalej. Tutaj mam Poecilotherium metallicae, która
pokazała już płeć. Jestem pewny, że to samiczka. I spróbujemy dać jej karaczana. Za pierwszym razem. Druga nam się cudownie pokazała. Obie te poeciloterie metaliki kupiłem rok temu od Morfa. I sprawdzamy. Na pewno będą chciały jeść. Piękny atak. Zrobię wam zbliżenie. Cudownie tańczy. Ona jest przed wylinką. Ta poprzednia przeszła niedawno. Ta, jak widzę, się zbiera powoli. Jeszcze wam chwilę ją pokażę. Tańczącą. Jaka zadowolona z siebie. Kurde, nie chcę przerywać kręcenia, ale dałbym jej drugiego tego karaczana. Tak jak mówię, pajączki karmię raz w tygodniu, chyba że sytuacja tego wymaga, że robię to częściej. Dlatego może nie są aż tak bardzo przekarmione. Harpactira pulchipres. Za pierwszym razem. Zaczyna się wybarwiać. Tutaj macie wersję już L3 z mojego rozmnożenia. Jestem z nich mega dumny. Zostawiłem sobie trochę. Spróbujemy ją nakarmić. Ale wiecie co? Ona może przechodzić wylinkę niedługo. A jednak złapała. Brawo, malutka. Nie będę wam pokazywał wszystkich, ponieważ chyba to nie ma sensu. Przechodzimy do następnego pająka. Ja je tylko trochę podleję. Tutaj jest Avicularia purpurea. Nabyłem je tydzień temu. Jeszcze ich nie karmiłem. Jestem ciekawy, czy zjedzą. Mam 3 takie sztuki. Ale dla was nakarmię tylko jedną. Spróbuję to zrobić z drugiej strony. Może będzie lepiej widać. Też złapała, choć jest naprawdę nieźle nabita. Cudowna. Na przyszły rok planuję zebrać wszystkie awikularie, małe oraz duże samiczki. Mam nadzieję, że się to uda. Tutaj Avicularia minatrix. Po nowym roku będę szukał jej samczyka. Nie chciała zjeść czy nie? O, nie chciała zjeść. Tutaj macie ją z bliska. Zjeść nie chciała, bo dałem jej ostatnio dużego drewnojada. Widać, jaka jest napchana. Zobaczcie ten tył. Piękny. Zroszę jej trochę i zamykam pojemnik. Tutaj moja powylinkowa Avicularia avicularia. Mam jeszcze jedną taką samiczkę, też czekam na jej wylinkę. I po nowym roku do niej będę mieć samca. Może nam się trochę bardziej pokaże. Nie chcę jej męczyć. Piękne stópki. Zostawiam ją w spokoju. Nie będę jej jeszcze karmił. Dam jej jeszcze z tydzień. Tutaj podrostek Dolichotele diamantinensis. Dopiero co go przełożyłem do tego pojemnika, ale one bardzo dużo pajęczynują i można go wybrać w zastępstwie za na przykład Chromatopelmecea neopubescens, bo też jest cudowny kolorystycznie. I atak od razu. Spójrzcie tylko na te kolory. Przepiękny kozak. Rosną one dość małe, z tego co się dowiedziałem, ale to nieistotne, bo naprawdę kolorami nadrabiają to. To jest mała samiczka Avicularia metallica. Też ją niedawno dostałem. Ciekawe, czy będzie chciała zjeść. No, malutka. W międzyczasie możecie zobaczyć, jakie ma piękne kolory. Odwłok. Nie,
Chyba nie. I piękne nóżki. Tutaj chyba nie muszę nikomu przedstawiać. Jest to Typhochleana ceradonia. Jak widzicie, wielki odwłok, bo karmiłem je niedawno, więc teraz na pewno nie będą chciały zjeść. Są to już L2. Spójrzcie tylko na te kolory. Spróbuję ją może lekko poruszyć. Niebieskie nogi z różowymi. I ten tęczowy odwłok jest po prostu przecudowna. W końcu udało mi się jakoś ją ustawić. Łatwe to nie było. Chciałem na nakrętce, ale w ogóle nie szło. Tak czy inaczej zatrzymała się. Możecie teraz zobaczyć ten zielony odwłok i wyraźną różnicę. Psalmopeus mają to do siebie, że są skoczne, szybkie, naprawdę potrafią się teleportować. Nie chcę, żeby się znowu odpaliła. Chromatopelmacea neopubescens. Jej wrzucimy dubię. Szybki atak, wiecznie głodna. Zatańczysz dla nas? Spójrzcie na ten zielony Carapax, niebieskie nogi, tygrysi odwłok. Przecudowna. Tutaj przedwylinkowa Ybyrapora diversipes. Patrzcie na jej odwłok, już się wytarł, więc niedługo pewnie będzie przechodzić wylinkę. Do niej akurat samca mam. Czeka. Mam nadzieję, że mi nie padnie. Ciężko je zdobyć i są dość drogie jak na samców. I to już dzisiaj ostatni pająk, którego wam pokażę. Jest to Pseudoclamoris gigas extapinauchenius. Bardzo niedoceniany pająk, nadrzewny. Moim zdaniem równie piękny co Psalmopeus irminia. To jest samiczka, będę po nowym roku także szukał samca. Zobaczymy. O, złapie czy nie złapie? No, łap drewnojada. Nie. Jednak nie złapie, ja go szybko muszę wyciągnąć, bo się zaraz zakopię. Na sam koniec chciałem wam życzyć wesołych świąt, spędzonych z najbliższymi, całą rodziną oraz przyjaciółmi, udanego Sylwestra. Jest to już ostatni film w tym roku, ale częściej będę aktualizował Facebooka i Instagrama. Zapraszam was też tam. Jeżeli ktoś nie subskrybuje, może kliknąć subskrypcję na tym kanale. Jeżeli materiał wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Chciałem wam też podziękować za wszystkie subskrypcje, lajki, komentarze pozytywne, te mniej pozytywne, które pojawiły się od początku mojego kanału. Jest mi niezmiernie miło. Nie sądziłem, że to wszystko dojdzie tak daleko, ponieważ gdy robiłem pierwszy film, robiłem go przy lampce nocnej i po prostu for fun. Nie wierzyłem, że tutaj będzie tyle ludzi, że będzie chciało mnie oglądać, że będą ludzie, którzy czekają na nowe filmy. Ten rok uznaję za naprawdę udany. Mam nadzieję, że przyszły będzie jeszcze lepszy, będzie więcej ciekawych pająków, więcej ciekawych rozmnożeń, bo tak naprawdę to tylko na tym mi zależy, choć każde subskrypcje są dla mnie miłe, to znaczy, że ktoś chce oglądać to, co robię i to motywuje do dalszego działania. Trzymajcie się. Yo.